tekst 26 z 18 rozdziału 9 kanto Śrīmad-Bhāgavatam wraz z następującymi tekstami po nim aż do 39. That's text 27. I suppose they were probably thinking the purport is on 27, so they put 27 there. Anyway, text 26 reads, Vishwaparva tam agyaya pratyanika, about 4 embarrassing situations, one after the other. W tej serii wersetów, które słyszeliśmy dzisiejszego ranka, usłyszeliśmy o 4 takich kłopotliwych sytuacjach, jedna po drugiej. So first, the great Brahmin Shukracharya, he, against his better judgment, he had to demand of his disciple Rishaparva that he make his daughter Sharmishta the slave of his own daughter Devyani for the rest of her life. Więc po pierwsze Shukracharya jak gdyby poprosił króla Rishaparvę o to, aby uczynił swoją córkę Devayani, Sharmishtę, niewolnicą Devayani przez resztę jej życia. You said this was against his better judgment. To było po prostu better judgment means against. He didn't really want to do this. To było wbrew jego woli. Then, secondly, after this marriage between Devyani and Yayati was arranged, then Sarmishta, the maidservant, she begged Maharaj Yayati for a son. Więc następnie, kiedy zostało zaaranżowane małżeństwo Yayati i Devayani, Sarmishta poprosiła króla Yayati o to, aby dał jej syna. So this put Maharaj Yayati into a paradox. Więc to jak gdyby postawiło Maharaja Yayati w paradoksalnej sytuacji. Because as a kshatriya, it is his religious duty to give a son to any worthy woman who requests. Ponieważ jego obowiązkiem jako kshatri jest danie syna każdej wartościowej kobiecie, która go o to poprosi. On the other side, he had been forbidden to touch Sarmishta by his father-in-law. Z drugiej strony jego teść zakazał mu dotykać w ogóle Sharmishty. So if he didn't do his duty as a kshatriya, then he would suffer some reaction for that. On the other side, if he fulfilled Sarmishta's desire, he would be in trouble with his powerful father-in-law. Z jednej strony on, nie spełniając pragnienia Sharmishty, nie spełniając tego religijnego obowiązku, z pewnością odebrałby pewne reakcje i również narażał się na pewne reakcje ze strony swojego potężnego teścia w momencie, kiedy spełni jej pragnienie. So he then decided that it was the will of the Supreme that he impregnate Sarmishta. Więc zdecydował, że to była wola Najwyższego, że on zapłodni Sharmishtę. Then, as a result of that, Shukracharya, out of affection, out of attachment for his daughter, he cursed Maharaj Yayati. Więc następnie z powodu uczucia dla swojej córki Shukracharya rzucił klątwę na króla Yayati. But then after cursing him, he realized that this curse would also cause distress to his daughter. Ale później po rzuceniu klątwy on zrealizował, że świadomi sobie, że po prostu ta klątwa jakoś w pewien sposób również unieszczęśliwi jego córkę. Because his daughter was very lusty.
ponieważ jego córka była bardzo pożądliwa. So if she cursed his son-in-law, her husband, to become old and invalid, then her desires would remain unsatisfied. I w sytuacji, kiedy jej mąż będzie inwalidą i starcem, to wtedy jego córka nie będzie zadowolona. So then Shukracharya told Yayati, if one of your sons gives up his youth for you, then you can become young again. Więc wtedy Shukracharya powiedział, że jeśli jeden z twoich synów zgodzi się zamienić na młodość z tobą, wtedy ty możesz być znowu młody. So then Maharaj Yayati had to go to his sons and request them to give up one of them. He asked them that one of you give up your youth so that I may enjoy lusty desires with my wife Devyani. Więc wtedy on udał się do swoich synów i zaczął ich prosić, aby jeden z nich pożyczył swoją młodość na jego rzecz i żeby on mógł dalej cieszyć się tymi pożądliwymi sprawami ze swoją żoną Devayani. So these are 4 very embarrassing situations. Więc są tutaj 4 bardzo kłopotliwe sytuacje. And these embarrassing situations are the result of material attachment. I te kłopotliwe sytuacje są skutkiem materialnych przywiązań. Material attachment either directly to sexual enjoyment or attachment to the product of sexual enjoyment in the form of offspring. Materialne przywiązanie albo bezpośrednio do seksualnych związków, albo do produktów tych seksualnych związków, do jakichś potomków. So we see here that by that attachment one is pulled into so many complicated situations. Widzimy, że z powodu tego przywiązania ktoś jest ciągnięty do tak wielu skomplikowanych sytuacji. Just like Więc te wszystkie osoby, takie jak król Yayati, Sharmishtha, Devayani czy Shukracharya, są wszystkie bardzo potężnymi ludzkimi istotami. But because of this attachment, which is like the ring in the nose, they're pulled into embarrassment. Ale z powodu tego przywiązania, które jest podobne do kółka w nosie, są wciągane w różne sytuacje, które są bardzo kłopotliwe. Into complication. Są w sytuacje, które są skomplikowane. Into more and more distress. I w coraz większe cierpienia. Another famous example is that of Dhritarashtra. Innym słynnym przykładem jest przykład Dhritarashtra. So Maharaj Dhritarashtra, he was also like a bull with a ring in his nose, that ring being his attachment to his sons. Maharaj Dhritarashtra był również takim wielkim bykiem, który miał kółko w nosie i tym kółkiem w nosie było przywiązanie do jego synów. Dhritarashtra, he did not want a war between his sons and the 5 Pandavas. Dhritarashtra nie pragnął wojny pomiędzy swoimi synami i 5 Pandawami. But because he had this ring in his nose of material attachment, he could do nothing to stop this war. Ale ponieważ miał to kółko w nosie, to materialne przywiązanie do swoich synów, on nie mógł powstrzymać tej wojny. When the Pandavas returned after 13 years in exile, Kiedy Pandawowie wrócili po 13 latach wygnania, you may remember that because of this gambling match between it's Monday morning. Because of this gambling match, Piotr, nie zamykaj tego okna, bo to jest bardzo duszno. Przepraszam, ktoś bardzo wyszedł because of this gambling match
between Maharaj Yudhisthira and Duryodhana, the Pandavas had to go into the forest for 12 years and remain hidden for 1 year. Z powodu tego przywiązania, z powodu takiego meczu hazardowego, jaki Maharaj Yudhishthira i Duryodhana rozegrali pomiędzy sobą, Pandawowie musieli udać się na 12 lat na wygnanie. So when they returned, then there were settlement talks. That means talks to settle the dispute. Więc kiedy oni wrócili, zaczęli prowadzić rozmowy mające na celu rozwiązanie sytuacji. So as to bring peace to the dynasty. Po to, aby zaprowadzić pokój w dynastii. So Maharaj Dhritarashtra, he wanted very much that there be a proper settlement between his sons and the Pandavas. Więc Maharaj Dhritarashtra bardzo pragnął takiego właściwego rozwiązania tego sporu pomiędzy jego synami i Pandawami. But Duryodhana refused. He said, I shall not give so much land to the Pandavas into which a pin could be placed. Ale Duryodhana odmówił. On stwierdził, że po prostu ja nie dam nawet takiej ilości ziemi Pandawom, w którą można byłoby wbić szpilkę. So he was very unhappy that his son would be so stubborn. Maharaj Dhritarashtra był bardzo nieszczęśliwy, że jego syn był tak uparty. But he was attached to his son. Ale był przywiązany do swojego syna. And he couldn't change his mind. I nie mógł zmienić swojego nastawienia. So like a bull with the ring in his nose, Maharaj Dhritarashtra was pulled into the distressful complication of a war within his own family. Więc jak taki byk z kukiem w nosu był wciągnięty w sytuację, w skomplikowaną sytuację, która ostatecznie zakończyła się wojną w rodzinie. At the last minute, before the armies would march, Krishna came before the Kauravas. W ostatniej minucie, zanim te armie wymaszerowały na pole bitwy, przybył Krishna do Kaurawów. And he requested, let's make some settlement here. I poprosił, proszę, spróbujmy zaprowadzić jakiś pokój. And he even showed his universal form, the same universal form he showed to Arjuna. I pokazał nawet swoją formę kosmiczną, tę samą formę, którą pokazał później Arjunie. And although Dhritarashtra was blind from birth, Krishna gave him the vision so that he could also see this form. I chociaż Dhritarashtra był od samych urodzin ślepy, to Krishna dał mu wizję, żeby mógł też zobaczyć tę formę. So Dhritarashtra and Duryodhana and all the Kauravas present, they could see Krishna's universal form and they could see the future, just as Arjuna could also see how all the mighty soldiers on the Kuru's side would be killed. They all saw this. Więc Dhritarashtra i Duryodhana i wszyscy Kurawowie, którzy byli tam zebrani, mogli widzieć tę formę kosmiczną i mogli zobaczyć, tak samo jak Arjuna to mógł zobaczyć, że wszyscy ci wielcy, potężni żołnierze po stronie Kurawów zostaną wchłonięci, zjedzeni przez tę formę. But Duryodhana, he decried this as simply magic. Ale Duryodhana, on odrzucił to i potraktował to po prostu jako pewną magię. And he refused to surrender, he refused to give anything to the Pandavas. I odmówił podporządkowania się, odmówił przekazania czegokolwiek dla Pandawów. And Dhritarashtra said to Krishna, what can I do? I Dhritarashtra powiedział Krysznie, cóż ja mogę zrobić? I know you're the Supreme Lord. Wiem, że jesteś najwyższym Panem. And I know no one can oppose your will. I wiem, że nikt nie może przeciwstawić się Twojej woli. But you see, I'm attached to my sons.
Ale widzisz, ja jestem przywiązany do swoich synów. So he frankly explained his position. Again, like a big, powerful bull, but yet with this ring in his nose, just being pulled here and there. Więc on szczerze wyjaśnił swoją pozycję, tak jak wielki, potężny byk, który ma kółko w nosie i jest ciągany tu i tam. So then war followed, and Dhritarashtra lost all of his sons. He had 100 sons. They were all killed. Więc nastąpiła wojna, bitwa i Dhritarashtra stracił wszystkich swoich synów. Miał ich 100 i wszyscy zostali zabici. So by attachment to his sons, he had to suffer the loss of his sons. Więc z powodu przywiązania do swoich synów musiał cierpieć z powodu ich straty. This is the nature of the material world. To jest natura tego świata materialnego. This is the nature of lust, which is the basic principle of material existence. I to jest natura pożądania, która jest podstawową zasadą materialnej egzystencji. Therefore, Lord Krishna, he describes this lust as nitya vairanam. It is the eternal, deadly enemy of the soul. Dlatego Pan Krishna opisuje to pożądanie jako wiecznego, śmiertelnego wroga duszy. So in dealing with this deadly enemy, lust, one has to be very, very careful. Więc mając do czynienia z tym bardzo śmiertelnym wrogiem, z pożądaniem, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. As Srila Prabhupada explains, anybody who has a material body will be obliged to feel lusty desires. Tak jak wyjaśnia Śrīla Prabhupada, każdy, kto posiada to ciało materialne, będzie zmuszony do odczuwania tych pożądliwych pragnień. But with intelligence one must remember that this lust is my deadly enemy. Ale ze swoją inteligencją należy pamiętać, że trzeba pamiętać, że to pożądanie jest moim śmiertelnym wrogiem. And even though lust can be engaged in Krishna's service in the Grihastha ashram for producing children, I chociaż pożądanie może być zaangażowane w służbę dla Kryszny, w Grihastha ashramie do robienia dzieci, one must never become complacent. Complacent. Anyone knows what complacent means? Huh? What? Complaint? It doesn't mean complaint. No. Complacent means, well, let's put it another way. One has to always be careful, in other words. One cannot take nie this... należy być takim nieostrożnym. One cannot... For granted. Yes, one cannot take this lust for granted. Że nie należy po prostu tego pożądania traktować jako taką lekką rzecz, tak nieostrożnie. One should never think that now I've made my peace with lusty desires. Nigdy nie należy myśleć, że teraz ja po prostu ustanowiłem pokój ze swoim pożądaniem. This lust is just like a loaded revolver. To pożądanie jest tak jak naładowany rewolwer. Someone who keeps a loaded revolver in their house has to be very, very careful. Ktoś, kto ma w swoim domu naładowany rewolwer, musi być bardzo ostrożny. Now there may be a good reason for having that revolver. Może być jakiś na pewno dobry powód do tego, żeby posiadać taki rewolwer. But nonetheless, keeping that gun means one has to be always very, very attentive. Ale niemniej, posiadając taki rewolwer, po prostu trzeba być bardzo zawsze ostrożnym. Hare Krishna. There was one woman who was suffering from asthma.
była pewna kiedyś kobieta, która cierpiała z powodu astmy. So she had in her bedroom, she was keeping always this kind of like spray pistol that she would, when she would get asthma attacks, she would put it in her mouth and spray it. Więc ona miała po prostu zawsze przy sobie taki dezodorant, który czy jakiś pistolecik, który wstrzykiwała do ust tam lekarstwo. And also in her bedroom she was keeping a loaded revolver. I również w swojej sypialni trzymała naładowany rewolwer. So when she would sleep at night, on her bedstand next to her pillow, there was the asthma pistol and there was the revolver. So in the middle of the night when she was sleeping, she got asthma attacks. So she reached and put something in her mouth. Więc ten dezodorant był w jakiejś formie pistoletu i tak, te dwa pistolety, rewolwer i to lekarstwo leżały obok jej łóżka, obok poduszki. Więc kiedy miała jakiś atak astmy, sięgnęła kiedyś po jeden z nich i wystrzeliła w usta. Then there was a man who used to keep loaded revolver next to, also in his bedroom, on the bedstand next to the telephone. I również kiedyś był jakiś gość, który trzymał pistolet również w swojej sypialni obok telefonu. So in the middle of the night while sleeping, the phone rang, he picked it up, hello! Więc szedł po nocy, zadzwonił telefon, więc on podniósł go i przyłożył do ucha, halo, i strzelił. So you see, lust is like that. Więc widzicie, pożądanie właśnie tak wygląda. We may think that because we are devotees, we are following this pure lifestyle, that now we have lust under control, nothing to worry about. Możemy myśleć, że ponieważ teraz jesteśmy wielbicielami, mamy ten taki wspaniały styl życia, to teraz pożądanie jest pod kontrolą i nic nas nie może, nic nam nie może się stać. But as long as we have this material body, there are always lusty desires lurking in some corner of our consciousness. Ale dopóki mamy to ciało materialne, zawsze są jakieś pożądliwe pragnienia, które gdzieś tam istnieją w naszej podświadomości. And one has to very carefully, very attentively keep these lusty desires under strict control. I należy bardzo ostrożnie, bardzo uważnie trzymać te pożądliwe pragnienia pod kontrolą. And at the same time, one has to be very seriously engaged in devotional service. I równocześnie należy być bardzo mocno zaangażowanym w służbę oddania. Because by bhakti, by devotional service, gradually one can rid himself completely of all lusty desires. Ponieważ poprzez bhakti, poprzez tą służbę oddania można uwolnić się stopniowo z tych pożądliwych pragnień. So it is stated in Śrīmad-Bhāgavatam, Bhakti paranishano bhava virakti anyatha, that by the cultivation of bhakti, gradually one becomes uninterested. Virakti means uninterested or disgusted, naturally disgusted, even with that thing which is most attractive to the material mind. In other words, sexual enjoyment. Więc Śrīmad-Bhāgavatam stwierdza, że poprzez kultywację bhakti my stajemy się, że tracimy atrakcję do tych materialnych rzeczy, nawet do tych najbardziej atrakcyjnych rzeczy dla umysłu, jakim jest właśnie
jakim są sprawy seksualne. Because bhakti is tushti pushti kshuttapaya. That means bhakti, serving Krishna, is very sweet, tushti, very nice taste, superior to the taste of material pleasure. Ponieważ bhakti jest bardzo słodkie i smak jest znacznie wyższy od tych wszystkich materialnych przyjemności. And pushti, it is spiritually nourishing. It nourishes the spiritual identity. I pushti jest on duchowo odżywiający, on odżywia naszą duchową tożsamość. In this way, it fixes one in our transcendental position. W ten sposób utwierdza nas na transcendentalnej pozycji. Beyond the influence of material desires. Poza wpływem pragnień materialnych. And finally, kshuttapaya, bhakti satisfies all desires at the root, in the heart. I w końcu bhakti zaspokaja wszelkie pragnienia w sercu. Wszelkie te pragnienia. So, but in order for one to become successful, perfect in this cultivation of bhakti, one has to accept this Krishna conscious way of life wholeheartedly. Ale po to, żeby odnieść sukces w tej kultywacji bhakti, należy kultywować cały ten proces z całym sercem. The Krishna conscious way of life means to keep Krishna at the center of all of our activities. I ten świadomy Kryszny sposób życia oznacza utrzymywanie Kryszny w centrum wszystkich naszych działań. Unless one is prepared to do this, then he cannot make progress. Dopóki ktoś nie jest gotowy na zrobienie tego, nie może uczynić postępu. Just like yesterday, Mr. Burak was speaking from this opposite point of view, the point of view of the culture of selfishness. Tak jak wczoraj pan Burak mówił o tym z takiego przeciwstawnego punktu widzenia, z tego punktu widzenia takiego egoizmu. Yeah, material culture, material society means to put oneself at the center. Materialna kultura, punkt widzenia oznacza to postawienie siebie w centrum. So as long as we are in this conception that I am number one, I am the most important person, Dopóki mamy tą koncepcję, że ja jestem numer jeden, że ja jestem najważniejszą osobą, and then there's no possibility of any progress in Krishna consciousness. dopóty nie ma możliwości uczynienia żadnego postępu w świadomości Kryszny. So this culture, Krishna conscious culture, is a culture of sacrifice. Więc ta kultura świadomości Kryszny jest kulturą ofiary. The more enthusiastic I am to sacrifice my so-called selfish interests for Krishna's service, Im bardziej jestem entuzjastyczny, żeby poświęcić swoje takie egoistyczne pragnienia w służbie dla Kryszny, then the more I will attain this tushti, pushti, kshuttapaya. tym bardziej osiągnę to tushti, pushti, kshuttapaya. In other words, tushti, the higher taste, pushti, the nourishment of the spiritual body, and kshuttapaya, the satisfaction of all desires. Innymi słowy, tushti, ten wyższy smak, pushti, jest odżywianie takie duchowe i tushtapaya, czyli kshuttapaya, czyli satysfakcją wszystkich pragnień. Yes, so one should be enthusiastic to sacrifice oneself in Krishna's service. Więc tak, należy być entuzjastycznym, by poświęcić się w służbie dla Kryszny. And enthusiasm means, just like there are these 6
items which, when practiced, bring one all success in devotional service. The first is utsaha, enthusiasm. So then the next one is nischaya. One should be patient. I praktyka oznacza, tak jak jest tych 6 rzeczy korzystnych dla służby oddania, gdzie najpierw jest utsaha, entuzjazm i później cierpliwość. So, nischaya means confidence. One should be confident. Nischaya, przepraszam, oznacza ufność. So one should be confident that this process of Krishna consciousness will actually free me from all lusty desires. Należy być ufnym, że ten proces świadomości Kryszny uwolni mnie od wszelkich pożądliwych pragnień. And dharyat, one should be patient. I dharyat, należy być cierpliwym. Because it takes some time to reach that goal. Ponieważ osiągnięcie tego celu zajmuje trochę czasu. So, while striving in sadhana bhakti, again, one has to be very, very careful not to fall victim to lust. Więc kiedy ktoś robi wysiłki w tej sadhana bhakti, znowu należy być bardzo ostrożnym, aby nie paść ofiarą pożądania. Tat tat karma pravartana. One has to execute all of the karmas, all of the duties or activities in Krishna consciousness very, very nicely. Należy wypełnić wszystkie obowiązki, wszystkie czynności w służbie oddania bardzo wspaniale. And sangatyagat, while doing that, one should avoid all contact with material association, that association which will agitate lusty desire. I sangatyaga oznacza, że kiedy to robimy, należy unikać wszelkiego materialnego kontaktu, wszelkiego kontaktu z materialnymi pragnieniami. That means one should not even associate with lust in the mind. To oznacza, że nawet nie należy przebywać w kontakcie z pożądaniem w swoim umyśle. Because this is where this sangha, asat sangha begins in the mind. Ponieważ to jest właśnie miejsce, w którym zaczyna się ta asat sangha. So one can control the mind by sato vritti, by always keeping the mind in spiritual association. Więc należy kontrolować swój umysł przez sato vritti, przez utrzymywanie swojego umysłu w takim duchowym kontakcie. The association with Krishna and Krishna's devotees, especially by the process of hearing and chanting and remembering about Krishna. Poprzez właśnie to towarzystwo wielbicieli, towarzystwo Kryszny, szczególnie poprzez proces słuchania, intonowania i pamiętania o Krysznie. So in this way it is assured by these 6 principles. It is assured sadbir bhakti prasidyati. Success is assured by Srila Rupa Goswami. Więc w ten sposób, dzięki tym 6 zasadom, sukces jest zapewniony przez właśnie Śrīla Rupa Goswamiego. But if we're careless and fall victim to lust again, and then again, although we may be very great personalities as devotees, devotee is a great personality, but we get that ring in the nose and Maya Devi pulls us here and there, wherever she wants us to go. Jeśli natomiast jesteśmy nieostrożni, to stajemy się znowu jak taki byk, któremu założone jest kółko i Maja znowu ciągnie nas tu i tam. So are there any questions? Czy są jakieś pytania? To znaczy przyjaźń z Vaishnavami. Przyjaźń z Vaishnavami. Z kim się powinniśmy... What does friendship among devotees? Kiedy się przyjaźniłem z materialistami, to zawsze byłem oszukiwany i teraz trudno mi jest tak uwierzyć, że... No nie wiem, co to znaczy, czy może... Because previously... Well, friendship among devotees means in their association one is cultivating Krishna. Krishna is at the center of all relationships. Więc że w ich towarzystwie my
kultywujemy, angażujemy się w świadomość Kryszny. Kryszna jest w centrum po prostu tych działań. My friend is that person who whose association increases my Krishna consciousness. Moim przyjacielem jest ta osoba, której towarzystwo zwiększa moją świadomość Kryszny. In a material association, our selfishness increases. A w materialnym towarzystwie zwiększa się nasz egoizm. Because we keep friends in the material world to simply satisfy our senses. Ponieważ my przyjaźnimy się w świecie materialnym po to, aby zadowolić nasze zmysły. So this type of friendship simply results in more and more illusion. Więc tego rodzaju przyjaźń kończy się coraz większą iluzją. And that illusion leads to frustration. I iluzja prowadzi do frustracji. Yes, so therefore, as you say, because you were frustrated in the past, now you have difficulty in making friends. Więc dlatego takie powiedziałeś, że ponieważ miałeś te frustracje w przeszłości, masz teraz problem z przyjaźnieniem się. But making friends is not for the sake of satisfying the false ego. Ale przyjaźń nie jest po to, żeby zadowolić swoje fałszywe ego. So you have to rid yourself of that conception. Więc musisz uwolnić się z tej koncepcji. In Krishna consciousness, friendship is most important, but that friendship is meant to strengthen our Krishna consciousness. W świadomości Kryszny tak, przyjaźń jest bardzo ważna, ale ona jest po to, żeby wzmocnić naszą świadomość Kryszny. My friend is that person who always reminds me of Krishna. Moim przyjacielem jest ta osoba, która mi zawsze przypomina o Krysznie. Always reminds me of my duty. Zawsze przypomina mi o moim obowiązku. In his association I gain strength against the influence of Maya. I w jej towarzystwie ja mam siłę do tego, żeby walczyć z Mają. So that's my friend. To jest mój przyjaciel. Jeśli słyszałem, że powinno się przyjaźnić z osobami, które mają podobny charakter albo podobne zrozumienie filozofii. Gdzieś czytałem to w książkach. I heard that one The actual statement is that one should make friends with devotees who have a similar attraction to Krishna. Takie prawdziwe oświadczenie brzmi, że należy przyjaźnić się z wielbicielami, którzy mają podobną atrakcję do Kryszny. And that's very natural. I to jest bardzo naturalne. So actually this is referring to on the advanced platform when one's attraction to Krishna is manifesting let us say in the emotion of friendship or parenthood or conjugal love. Then naturally devotees with the similar sentiments, they're attracted to each other's association. Tak naprawdę to się naturalnie manifestuje wtedy, kiedy wielbiciele rozwijają te różne atrakcje do Kryszny jako rodzice, czy przyjaciele, czy kochankowie, to wtedy po prostu oni naturalnie zaczynają się między sobą przyjaźnić. But the same principle works on the sadhana bhakti platform too. Ale ta sama zasada również działa na platformie sadhana bhakti. That there are devotees who are very attracted to distributing books, so they easily become friends. Że są wielbiciele, którzy na przykład są przyciągnięci do rozprowadzania książek, więc oni łatwo się zaprzyjaźniają między sobą. The devotees who are very attracted to kirtan, chanting Hare Krishna nicely, playing musical instruments expertly and learning different melodies and making a nice kirtan group. They very easily become friends with one another. Więc również wielbiciele, którzy lubią grać na instrumentach, są przyciągnięci do kirtanu, oni również tworzą grupy i bardzo łatwo zaprzyjaźniają się między sobą. Those devotees who like to take prasadam. Ci wielbiciele, którzy lubią jeść prasadam.
And that's everybody. I to jest każdy. So that way there's a common platform. Everyone can be everyone's friend. W ten sposób jest wspólna platforma, każdy może być przyjacielem każdego. I have a question because you read in this verse that Sukracharya he cursed this king to be old and be invalid. But as far as we can see, nobody need to be accursed to be old and maybe invalid also. So what was the purport of this curse? There is any deep meaning, or just he was angry and said like that? Even Well, without his he cursed him to be old and invalid before his time, immediately. oh. Right now, you're an old man. He was a young man, a very young man. Dlaczego ten Shukracharya 14. Ukryta trzema siłami materialną. I czy Maharaj powiedzieć, czy to jest jakaś taka właśnie dodatkowa okrywa, czy rażąco się mieści w którejś z tych sił? In Bhagavad Gita it is said that everybody is Perverted attraction, which brings us in contact with material nature. Pożądanie jest taką zniekształconą atrakcją, która jakby wprowadza nas w ten kontakt z materialną naturą. Material nature consists of three modes. Materialna natura składa się z trzech sił. So, lust is there as the glue, which glues us to the material nature, which is composed of three modes. Więc pożądanie jest występuje tutaj jako klej, który przykleja nas do tych trzech sił natury. And lust particularly manifests through the mode of passion. I pożądanie szczególnie manifestuje się poprzez siłę pasji. In the material world, you see, material existence, you cannot separate the modes. W materialnej egzystencji nie można oddzielić tych sił. This is the meaning of material modes. To jest właśnie znaczenie materialnych sił. That even in the material mode of goodness, there is passion and ignorance also. Że nawet w tej dobroci, w materialnej dobroci jest też pasja i ignorancja. So lust is described as in Bhagavad Gita as being produced out of the mode of passion. Więc Bhagavad Gita opisuje pożądanie jako wytwór siły pasji. Yes. Do tej pory wiedziałem, że jedną z naczelnych zasad Bhakti Yogi to jest życie seksu tylko i wyłącznie w małżeństwie, prawda? To jest naczelna zasada Bhakti Yogi. Dziś dowiedziałem się, że Wedy polecają kobietom, jeżeli chcą mieć potomków, udanie się do ksatrii i niezależnie od tego, czy żonaty, czy nie żonaty, i no, z prośbą o potomków, prawda? A więc to jest nielegalny seks. Następna sprawa, jaka pozycja jest takiej kobiety, która posiada takie dziecko, jaka jest pozycja kobiety w społeczeństwie, która posiada takie dziecko, no, które pochodzi z nielegalnego związku. Czy są jakieś instytucje społeczne, które opiekują się takimi dziećmi, no, pomagają takiej kobiecie, no bo ona sama wychowuje? In Krishna consciousness, First of all, this is the practice of the Vedic civilization. When the Vedic civilization is in full manifestation on earth in the earlier ages, not in Kali Yuga. Więc po pierwsze jest to sytuacja, która występuje w wedyjskiej cywilizacji, a wedyjska cywilizacja jest pełni zamanifestowana w wcześniejszych jugach, nie w Kali Judze. So this rule is not, I mean anyway, now in Kali Yuga there are no Kshatriyas, so and there is no rule of saintly kings, government by saintly kings. Więc w Kali Judze po prostu nie ma kshatrów, nie ma rządów prowadzonych przez świętych królów. In the days when society was ruled by saintly kings,
then the king was responsible for the protection of all the citizens, including all the women in his society. W czasach wedyjskich król był odpowiedzialny za ochronę wszystkich swoich obywateli, włącznie po prostu ze wszystkimi kobietami. So women who were without husband, who might meet a king, Kshatriya, she could request that you give me a son. In this way she would be considered the wife of the king. Więc kobieta, która nie miała męża ani dzieci, ona mogła zwrócić się do króla, jeśli go spotkała, o to, żeby dał jej syna. I w ten sposób była uważana za żoną króla. And she would be maintained by him. I była utrzymywana przez niego. Although she may not necessarily go and live in the palace as a regular queen. Chociaż niekoniecznie musiała udawać się do pałacu i tam mieszkać, tak jak normalna królowa. But the king would make sure that she and her child, his son, would be protected and all their needs would be taken care of. Ale król zapewniał, żeby ta kobieta i jej dziecko były tak ochronione i żeby miały zapewnione potrzeby. Does that answer the question? Jeżeli takich kobiet było dużo, to król się musiał napracować przez to swoje życie. If there were many such women, the king would have to get busy for all his life. What am I supposed to say to that? Co ja mam na to powiedzieć? Yes. Dzisiaj mamy taki dzień, który się nazywa Mahakadashi. Czy Maharash mógł podać znaczenie tego dnia? Today we have this Bhima Ekadashi fast. Could you explain a little bit what is the meaning and so on? Oh, the Bhima Ekadasi is a special Ekadasi that was given to Bhima, who was so, he's known as Vikrodara, he's so voracious. So he could not follow Ekadasi. He was always so hungry. Więc to Bhima Ekadashi jest takim bardzo szczególnym dniem z tego względu, że właśnie jest ono upamiętnieniem tego Ekadashi po Bhimie, który był tak żarłoczny i dlatego też w ogóle ma na drugie imię Vrikodara. So On nie mógł, on ciągle jadł. So he was ashamed that he can't follow Ekadasi and isn't this offense. So Bhima Ekadasi is the day, one day in the year, which Bhima would fast without even taking water. And in this way he would make up for all the Ekadasis that he had broken. Więc on był zawstydzony, że nie może przestrzegać Ekadashi i dlatego jest jeden taki dzień, właśnie dzień dzisiejszy, kiedy on, jeden dzień w roku, kiedy on całkowicie pościł, nawet nie pił wody. So if in the past year one has accidentally broken Ekadasi, then one can make up for that by taking Nirjal fast today. That means not taking any food, not even drinking water. Więc on nawet i w ten sposób on jakby uzyskiwał przebaczenie za te wszystkie Ekadashi. Więc jeśli ktoś również zaniedbał przestrzeganie jakiegoś Ekadashi w ciągu roku, on również może jak gdyby odpuścić sobie grzechy i nie pić nawet, nie jeść niczego i nie pić nawet wody. Jeszcze, czy picie czaranamrity przerywa? What about charanamrita? On Ekadasis you can take Charanamrita. Na Ekadashi można pić charanamrita. And you can take Achman. I można pić achaman. And you can take medicine. Albo lekarstwo. And also you must
follow the order of your guru. I należy również przestrzegać rozkazu swojego guru. So if your guru specifically orders you to eat on that ekadasi, then you must eat, and that's not breaking ekadasi. I jeśli guru rozkaże ci jeść w czasie tego ekadashi, to wtedy musisz jeść i to nie jest łamanie tego ekadashi. So if you have a very merciful guru, ekadasi is no problem. Jeśli masz bardzo miłosiernego guru, to ekadashi nie jest żadnym problemem. All right. Yes? Czy my możemy przez czytanie książek Śla Prabhupada i przez wędrowanie codziennie, od początku, kiedy jesteśmy w procesie, zaangażować się w czynność w sile dobroci, czy możemy wznieść się do dobroci dopiero po jakimś czasie? Bo ja na przykład nie mam takiego doświadczenia siły dobroci. Nieraz może mi się to wydawać, że jest to siła dobroci, a może być to ignorancja. Well, every activity that is done in Krishna consciousness is transcendental to the modes of nature. Każda czynność, która jest wykonywana w świadomości Kryszny, jest transcendentalna w stosunku do sił natury. So the thing to do is in all like Krishna says, Chaitasa Sarvakarmani Mayi Sannyasa Matpara. In all of the activities, one should be remembering Krishna, and one should be very sure that the result of that activity is only for Krishna. We wszystkich swoich czynnościach należy pamiętać o Krysznie i należy być przekonanym, że rezultat tych czynności jest dla Kryszny. In this way, buddhi yogam upashita macchita satatam bhava. In this way, one will always remain on the transcendental platform. I w ten sposób ktoś taki zawsze pozostanie na transcendentalnej platformie. Now, as soon as you're not in Krishna consciousness, then you're juggling with modes of nature. I gdy tylko nie jesteś w świadomości Kryszny, wówczas tak żonglujesz tymi siłami natury. And you can be sure that there is no question in material consciousness of pure goodness. I możesz być pewien, że w materialnej świadomości nie ma kwestii bycia w czystej dobroci. If you're situated in the material mode of goodness, then you're also in contact with passion and ignorance. Jeśli jesteś usytuowany w materialnej sile dobroci, wówczas jesteś także w pasji i w ignorancji. Yes? What about these astrological charts which have been done for marriages? Jaka jest wartość tych astrologicznych kalkulacji robionych w stosunku do małżeństw? Czy one są brane pod uwagę w naszym towarzystwie? Some devotees take them into consideration. Niektórzy wielbiciele biorą je pod uwagę. It's not a universal rule. Ale to nie jest zasada jakaś taka uniwersalna. Because astrological charts have to be interpreted. Ponieważ astrologiczne kalkulacje muszą być zinterpretowane. It is not just some mechanical formula. Nie jest to jedynie jakaś mechaniczna formuła. But finally the chart has to be read, and the person who reads it should be a pure devotee. Ale w końcu taka kalkulacja powinna być przeczytana i osoba, która właśnie to czyta, powinna być czystym wielbicielem. Who is also a master of astrology. Który jest również mistrzem w astrologii. Because then he can explain your chart for you in such a way that you will be, by following his explanation, you will be better situated in devotional service. Ponieważ ona może przeczytać te astrologiczne wyliczenia dla Ciebie w taki sposób, żeby przez przestrzeganie tych instrukcji czy wskazówek żeby będziesz lepiej usytuowany w świadomości Kryszny. Sometimes devotees, they just go to some Hindu astrologer in India who is not a devotee, and this person reads the chart and tells them, oh, you will be married to 3 women.
And then I've seen this happen. And then they think, yes, then this must happen. I must get 3 wives. And of course, by doing that, one will fall down. Więc czasem widziałem, jak wielbiciele udawali się do takich astrologów hinduskich, którzy im wyczytywali tam, że po prostu oni ożenią się z 3 kobietami. Więc oni wychodzili od nich z przekonaniem, że tak, ja muszę się ożenić z 3 kobietami. I mając takie nastawienie, oni rzeczywiście to robili i w ten sposób po prostu upadali. Mm-hmm. So you see the indication there in the chart, there may be some indication about 3 wives, but then there's the interpretation. And so it should be interpreted by a devotee who has your spiritual interests in mind. Więc może być jakaś taka wskazówka, że jest tam mowa o 3 żonach, ale powinna być również interpretacja i ta interpretacja powinna być dokonana przez wielbiciela, którego jak gdyby pragnieniem jest twój jak najlepszy interes. If it's interpreted by a karmi, he'll just tell you, yes, you should marry 3 wives, and you should become a businessman and make a lot of money, and this and that and this and that. He'll just encourage you in sense gratification. Jeśli to będzie robione przez jakiegoś karmitę, to on powie ci tak, powinieneś mieć 3 żony, rozkręcić jakiś biznes, robić pieniądze. On będzie cię zachęcał w takiej materialnej sferze, zadowalaniu zmysłów. Mm. Yes? Czytaliśmy, że jest taki, żeby dojść do Bhakti, trzeba przejść z ignorancji, przez pasję, przez dobroć. Ale ja słyszałem też, że po pasji z reguły występuje ignorancja, po prostu jest frustracja. Więc czy Maharaj mógłby to wyjaśnić, jak następuje to wzruszenie z jakimś przykładem, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć? Well, you see, our process is Krishna consciousness. Dziś naszym procesem jest świadomość Kryszny. The process of elevating through the modes of nature is done by varna ashram dharma. A proces wznoszenia się poprzez siłę natury materialnej jest procesem, który istnieje w varnashram dharmie. The varnas correspond to modes of nature or mixtures of modes. Warny odnoszą się do sił natury, czy mieszanek tych sił. So the Brahmana order corresponds to the material mode of goodness. A ten porządek brahmiński odnosi się do siły dobroci. And Kshatriya corresponds to passion. Kshatriya odnosi się do pasji. And Vaishya corresponds to mixed passion and ignorance. Vaishya odnosi się do zmieszanej pasji i ignorancji. And Shudra corresponds to ignorance. A Shudra odnosi się do ignorancji. So it's by following varnashram dharma that the human being is gradually elevated through the modes, and this is a process taking more than one lifetime. I to poprzez przestrzeganie tej varnashram dharmy osoba się wznosi poprzez te różne siły i to jest proces, który dzieje się w ciągu wielu żyć, nie w ciągu jednego. In Krishna consciousness we are not concerned with that. Ale w świadomości Kryszny nie jesteśmy tym zainteresowani. Krishna consciousness, well, we have varnashram, but Prabhupada called it Daivi varnashram. It is varnashram situated on the transcendental platform, above the modes of nature. W świadomości Kryszny my mamy varnashram, ale Śrīla Prabhupada jak gdyby dał nam varnashram dharmę, Daivi varnashram dharmę, która jest usytuowana ponad siłami natury materialnej. So Śrīla Prabhupada said, by following the 4 regulative principles, chanting 16 rounds a day, one is automatically situated in goodness. Śrīla Prabhupada powiedział, że poprzez przestrzeganie zasad regulujących i metrowanie 16 rund taka osoba jest automatycznie w dobroci, czy ponad dobro. Mm-hmm. So if there is influence of passion and ignorance, that simply means one has to become more serious about Krishna consciousness. Jeśli jest jakiś wpływ pasji i ignorancji, należy to uznać za to, że my musimy być lepiej sytuowani w świadomości Kryszny. Mm-hmm. But you know, there's no question in Krishna consciousness of trying to manage the influence of the modes of nature on us.
ale nie ma po prostu sposobu w świadomości Kryszny na zarządzanie tymi 3 siłami natury wewnątrz nas. That's not our process. We're not juggling with the modes of nature. To nie jest nasz proces, my nie żonglujemy tymi siłami natury materialnej. We're coming under Krishna's shelter. My przyjmujemy schronienie w Krysznie. And that position is free of the modes. I ta pozycja jest wolna od sił. Wczoraj wielbiciel powiedział mi, że jestem w zbyt dużej pasji. Czy dobrze mi powiedział i co powinienem powiedzieć? Yesterday, Well, there may be, as I say, there may be some tinge of modes of nature in a devotee. tak jak powiedziałem, że w wielbicielu może istnieć jakiś taki ślad tych sił natury. But that means that this devotee is not properly situated in Krishna consciousness. A to znaczy, że ten wielbiciel nie jest właściwie usytuowany w świadomości Kryszny. So, tada rajastamo bhava kama lobdhayastaye cheta etayar anavidham stitim sattve prasidati. So, Krishna consciousness brings us away from the influence of rajas and tamas and lust and greed. Świadomość Kryszny jak gdyby zabiera nas od tych takich rajas, tamas i lust and greed. pożądania i chciwości. You see, in this verse, rajas, Prabhupada always explained, the rajas or mode of passion means lust. Prabhupada zawsze wyjaśnił, że rajas to siła pasji oznacza pożądanie. And tamas means, or ignorance, means greediness, means intense attachment. I tamas, ignorancja oznacza chciwość, takie intensywne przywiązanie. So if these qualities are seen in a devotee, that he's lusty, that he's intensely attached to material things, then we can say, yes, there is passion and ignorance. Więc jeśli widzimy, że taki wielbiciel jest pożądliwy i że jest bardzo intensywnie przywiązany do materialnych rzeczy, to tak możemy powiedzieć, że jest w nim pasja i ignorancja. So, but by the process of Krishna consciousness, cheta etaya anavidham stitim sattve prasidati. Gradually one is free from these influences and becomes established in the pure mode of goodness. Ale poprzez proces świadomości Kryszny stopniowo ktoś jest uwolniony od tych sił natury i jest utwierdzony w dobroci. So one thing is that enthusiasm for devotional service is good. Więc jedną rzeczą jest to, że entuzjazm dla służby oddania jest dobry. Sometimes that criticism is made when a devotee is very enthusiastic. He's very enthusiastic to do kirtan, or he's very enthusiastic to take prasadam, or enthusiastic to go out and distribute books or do anything. And sometimes then some comment is made that this person is very passionate. Czasem tacy bhaktowie, którzy są bardzo entuzjastyczni, żeby zrobić jakiś kirtan, albo żeby zjeść prasadam, czy żeby wyjść rozprowadzać książki, są oceniane w ten sposób, ta osoba jest zbyt w pasji. But actually, if his enthusiasm is to serve Krishna in these ways, this is not the mode of passion, because mode of passion means enthusiasm, but enthusiasm to gratify the senses. Ale jeśli ona jest entuzjastyczna w tych rzeczach, żeby zadowolić Krysznę, to nie jest pasja, bo pasja to jest entuzjazm do zadowalania zmysłów. So this devotee, he may have a passionate nature, but he's engaging that passion in Krishna's service. Więc ten wielbiciel może mieć taką naturę w pasji, ale on angażuje tą pasję w służbę dla Kryszny. So actually, in this way, he is liberating himself. Więc tak naprawdę on w ten sposób siebie wyzwala. This is the process. Żeby zadowolić Krysznę, to nie jest pasja, bo pasja to jest entuzjazm do zadowalania zmysłów. So this devotee, he may have a passionate nature, but he's engaging that passion in Krishna's service. Więc ten wielbiciel może mieć taką naturę w pasji, ale on angażuje tą pasję w służbę dla Kryszny. So actually, in this way, he is
liberating himself. Więc tak naprawdę on w ten sposób siebie wyzwala. This is the process. One becomes liberated from material nature by engaging his material nature completely in Krishna's service. I to jest właśnie ten proces, że ktoś wyzwala się z tych sił, spod wpływu tych sił natury, angażując te siły natury służą dla Kryszny. So this is, it is actually offensive to say, just because a devotee is enthusiastic, that, oh, he's passionate. He's not passionate. He's liberated. Więc to jest tak naprawdę obraźliwe, kiedy ktoś mówi, że taki entuzjastyczny wielbiciel jest w zbyt dużej pasji. On nie jest w pasji, on jest wyzwolony. That would rather indicate that the person who's saying he's passionate is himself ignorant. By raczej oznaczało, że ta osoba, która twierdzi, że taki bhakti jest w pasji, jest w ignorancji. To ta osoba, która to mówi. Thank you very much. Yes. Chciałem zapytać w związku z tymi horoskopami, czyli jak to jest, czy jest na przykład tego rodzaju możliwość, że dwa horoskopy zrobione tej samej osobie w dwóch różnych powiedzmy miesiącach, czy w różnych latach, jeden po drugim, czy mogą się w jakiś sposób różnić? Dlatego, że no, w pewien sposób wyznacza to, co się z nami dzieje. I jeżeli ten horoskop może ulegać zmianie, to znaczy, że nie ma praktycznie wolnej woli. Jak to wygląda? Że jeśli horoskop może ulegać zmianie, to nie ma woli, wolnej woli? Nie. Chodzi mi o to, że jeżeli my mamy pewnego rodzaju wolną wolę odnośnie tego, co mamy zrobić, to horoskop powinien ulegać zmianom. Aha, i że jeśli nie ulega, to... No tak. Is it possible that this astrological chart